Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj cykl prac serwisowych. No i o tyle nieprzyjemne tutaj dla mnie osobiście zdarzenie, bo uszkodzeniu uległ analizator wektorowy VNA, Libre VNA, którego często używam i na niektórych filmach pomiary przez niego były wykonywane. Ja troszeczkę już zacząłem ten proces diagnostyki wcześniej, zanim pomyślałem, że można jednak z tego materiał zrobić. Nie sądziłem, że to aż tyle tutaj problemów z tym wyjdzie. Tu już widzicie rozebrany ten analizator VNA. Jak doszedłem do tego, że urządzenie nie działa? Widzicie tutaj zrzut ekranu z przemiataniem analizy widma od praktycznie tutaj 100 kHz do 6 GHz, czyli pasmo całe, które obsługuje ten analizator. Dwa kanały, jeden kolorem żółty, port pierwszy, kolorem niebieskim port drugi. No i co tu widać? Port drugi, no mamy po prostu poziom szumów. Natomiast port pierwszy mamy pełno dziwnych pików. Przeanalizowałem, popatrzyłem, wyszło, że ten pierwszy główny pik ma częstotliwość równą generatorowi drugiej przemiany, czyli tam w granicach 61,7 MHz bodajże. No i to są niejako jego harmoniczne i produkty mieszania nie wiadomo z czym jeszcze. Także ewidentnie coś ten port pierwszy tutaj źle działał. I tutaj mamy schemat blokowy tego analizatora. No konstrukcja, nie będę tutaj opowiadał jak działa ogólnie VNA, no bo to o tym są setki materiałów. Dwa tory, ponieważ są dwa porty, podwójna przemiana i tor wzorcowy. Tutaj wyjście generatora, przełączanie, obciążenia i tak dalej. No wszystko proste. Sama zasada pracy takiego VNA jest bardzo prosta. Reszta to tak naprawdę kwestia obliczeń tego, co z przetworników wyjdzie. I mamy port pierwszy, czyli ten mój, który jest wadliwy. Port drugi. Tutaj mamy port wzorcowy, do którego idzie część sygnału wychodzącego z analizatora. A tu jest wyjście do złącz, na które ten sygnał generowany przez źródło, czyli układ MAX 2871 jest pokazywany. No więc co tak na początku można podejrzewać? No na pewno całość tego toru pierwszego i w tym momencie no po kolei pierwszą przemianę, drugą przemianę i przetwornik cyfrowy. Ja na szybko zrobiłem pomiary wtedy, już teraz ich nie będę powtarzał, aczkolwiek pewne rzeczy pokażę. Sprawdziłem sygnał na wejściu poszczególnych torów. Tutaj są dwa, więc fajnie można było porównać. No i na wejściu tego mieszacza drugiego i tutaj było to samo. Na wyjściu już te sygnały się różniły. W momencie zwarcia tutaj wejścia, tak jakby powiedzmy ominięcia tego pierwszego mieszacza, gdzie tutaj nie podawany był żaden sygnał na ten drugi mieszacz. Wykres był dokładnie taki sam, no więc już wyeliminowaliśmy tą pierwszą część. Co dalej? No, zwarłem tutaj wyjście za pierwszym wzmacniaczem, czyli przed wejściem przetwornika cyfrowego, analogowo-cyfrowego. No, te prążki zniknęły, czyli praktycznie mogliśmy tutaj przyjąć, że problem pojawia się na tej części, czyli na drugim mieszaczu. Ja jeszcze podpiąłem sobie oscyloskop i sprawdziłem sygnały z generatora, który jest tutaj układ SC351, który ma kilka generatorów wewnątrz z ustawioną częstotliwością. No i on zasila zarówno ten mieszacz, jak i ten mieszacz. No i w tym momencie tutaj to napięcie wyglądało, nie dość, że było niższe dużo, to było bardzo mocno zniekształcone. No i to było pierwsze podejrzenie. No pytanie oczywiście, czy ten przebieg jest taki już z tego układu, czy na przykład zwarcie w tym układzie, jakieś inne problemy powodują, że ten sygnał zostaje zniekształcony. Później na jakiś czas to odłożyłem, teraz już wróciłem z pomysłem właśnie zrobienia filmu. No okazało się, że pierwszy kanał już właściwie w tym momencie nic nie pokazuje. W tym momencie ten kanał jest tylko szum na wykresie i nic więcej nie ma, więc no, oznacza, że coś więcej padło. I w tym momencie co ja będę chciał zrobić? Ponieważ mamy dwa tory, no więc możemy sobie, jeden wiemy, że chodzi, no możemy sobie poeksperymentować. Niestety będę musiał troszeczkę tam na tej płytce porzutowywać. Po prostu zamienię miejscami wyjścia generatorów, wejścia mikserów. Sobie popodłączam raz w tą stronę, raz w tą i zobaczymy, jaki efekt będzie na programie tutaj obrazującym pracę tego sygnału. Oczywiście na wejście
podam tutaj sygnał. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Zanim przejdę tutaj do tego wprowadzania, przełączania generatorów, ogólnie taka pokazówka. Tu mamy port drugi, tu mamy port pierwszy, tutaj mamy w tej części, tak dobrze mówię, port wspólny, generator. Tutaj jest SI, który generuje te sygnały wzorcowe, nazwijmy, i sygnały mieszania. I w tym momencie to jest pierwszy mieszacz, to jest nasz drugi mieszacz w porcie drugim, to jest nasz drugi mieszacz w porcie pierwszym, czyli ten podejrzany. Tutaj były kondensatory sprzęgające sygnał z generatora SI na wejście tego. Ja już je odlutowałem, tak samo zrobiłem tutaj. Też tego kondensatora tutaj nie ma. I po prostu będę wprowadzał sygnał. Tu jest wyjście na pierwszy port z tego generatora, tutaj jest wyjście na drugi port z tego generatora. Więc będę po prostu zbierał sobie kabelkiem przygotowanym po chamsku. Już tutaj pokazuję. Kabelek, końcóweczka, kondensator. Tam był 100 nano, tu jest chyba 22 nano. Nie ma to większego znaczenia, bo tu chodzi, żeby zobaczyć, jak funkcjonują te oba tory i czy będzie różnica. Nie chodzi o dokładność. Tutaj sonda już jest z oscyloskopu podpięta, żeby zobaczyć, jak wygląda ten sygnał w momencie wpięcia go na poszczególne mieszacze, czy ten sygnał spada, czy nie. No i cóż, no ja to zaraz popodłączam. Na ekranie postaram się pokazać wyjście oscyloskopu i programu. Nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbuję. Płytki nie będziecie widzieli, bo już tutaj nie chcę mieszać. Poza tym ja, żeby to zrobić, będę musiał tak siedzieć. No więc byście widzieli moją głowę. Nie mam tutaj już kolejnej kamery, żeby bliżej pokazać. Może kiedyś się dorobię, ale na tą chwilę nie ma. Będę zbierał po prostu te wyjścia generatorów z poszczególnymi wejściami mikserów i będę mówił, który w danej chwili z którym zbieram. W tej chwili mam już wszystko podpięte. Na obydwa wejścia VNA podany jest sygnał 60 MHz 0 dBm i w tej chwili układ pracuje. Ma odpięte te wejścia mikserów poprzez te kondensatory, które są zdjęte, ale widzicie tutaj oscyloskop, na dole widzicie, na dużym ekranie widzicie wykres programu, na małym to jest oscyloskop. I jako ciekawostkę zobaczmy od razu, póki tutaj jeszcze nie zacząłem innych zrobić, jak wyglądają sygnały na wyjściu poszczególnym z generatora. I teraz tak, podpinam się na sygnał z generatora kanału drugiego, czyli funkcjonującego. Widzicie? O, jaki piękny przebieg. W tej chwili przebieg, no sobie tam pulsuje, bo musi. Około 2,7 V peak to peak. Ładna sinusoidka, 61,9 MHz. No i teraz przepnijmy się na sygnał, który idzie do kanału pierwszego. No i już widzicie różnicę. Czyli to, co wcześniej zaobserwowałem. Poziom tego sygnału jest dużo mniejszy. 1,3, 1,4, skacze, wariuje. Czyli to, co wychodzi z tego generatora na ten kanał, to wyjście do niczego nie jest podpięte w tej chwili, więc powinno być dokładnie to samo. Także na pewno już z generatora nie wychodzi sygnał taki, jak powinien. Czy uszkodził się generator, czy powiedzmy, co bardziej prawdopodobne, uszkodził się mikser, na przykład miał jakieś zwarcie i spowodował w efekcie uszkodzenie generatora, chociaż nie powinien, jest podłączony przez kondensator, ale może jakieś zwarcie na przykład w nim, w jego strukturze spowodowało, że to się uszkodziło i następnie on się uszkodził. Bardzo to jest możliwe. No ale zobaczmy dalej. W tej chwili widzieliście przebieg, jaki jest na wyjściach generatora. No więc nie jest taki, jak powinien. W tej chwili załączę generator. Już widzicie, że mimo iż do mieszacza drugiego kanału nic nie jest podpięte, już ten sygnał, no niestety tutaj jakimiś pojemnościami pasożytniczymi na niego wpływa i drugi kanał już pokazuje, drugi port. Także znaczy działa. Ja podpinam pierwszy kanał. Za chwilę się powinno pojawić coś na oscyloskopie. Pierwszy kanał do pierwszego wyjścia generatora, czyli tak, jak powinno to funkcjonować. Sygnał na oscyloskopie jest widoczny i uwaga, podpiąłem się do układu. Widać, że w momencie, jak się podpinam do układu, poziom sygnału spada jeszcze bardziej, ale na pierwszym porcie nic się nie pokazuje. Teraz ten sam generator podepnę do wejścia mieszacza z drugiego kanału. No i uwaga, podpinam do wyjścia drugiego kanału, do wejścia miksera drugiego kanału. No jak widzicie, poziom szumów się podniósł. Piki wyskoczyły. Wyskoczył też jakiś dziwny pik, którego nie powinno być tutaj wcześniej.
Jest ten na 60 MHz, czyli to co mierzymy, ale sygnał z generatora praktycznie się nie zmienił. Nie widać żadnej różnicy na wyjściu sygnału z generatora. No i teraz podłączmy ten sam mikser do kanału właściwego, do swojego. No, napięcie widzimy większe już i teraz podłączam. Mikser jest, tak, sprawdźmy. Tak. No i pik jest. Pasożytniczego sygnału nie ma, czyli ewidentnie coś tam ten mikser sieje. No i teraz najważniejsza próba. Wyjście te dobre podłączymy do wejścia miksera tego, który uważamy, że jest niedziałający. Oj, sygnał spadł, za szybko to zrobiłem. Sygnał spadł. Wszystko wskazuje, że uszkodzeniu uległ ten mikser, ale jak widzieliście po schemacie, prawda? Po drodze mamy jeszcze przetwornik analogowo-cyfrowy i być może coś się dzieje na jego wejściu, może on nie działa. Warto by jeszcze sprawdzić ten przetwornik. Wchodzimy tu na schemat i mamy tutaj układ tego przetwornika analogowo-cyfrowego. Jak to na szybko sprawdzić? No po prostu, ponieważ druga pośrednia są to już dziesiątki kiloherców, setki powiedzmy kiloherców, to są naprawdę niewielkie częstotliwości. Ja po prostu zarówno na jeden tor i na drugi, no na wejście tego przetwornika podam malutki sygnał przemiatany 100-300 kg z generatora. No i zobaczymy, co się pokaże na ekranie, który pokazuje przebiegi z analizatora widma. Jeżeli obydwa wskazania obydwu kanałów będą jednakowe, no potwierdzi nam to, że przetwornik działa. No i praktycznie w tym momencie będziemy mieli tutaj ten układ miksera do wymiany. No i oczywiście generator SI, który też jest uszkodzony. Generator mam, on tutaj leży u mnie, czeka, bo to wcześniej zamówiłem, natomiast sam układ mieszacza musi przyjść. Także ja tutaj podłączę dodatkowy generator i za chwilę zobaczymy, jak będzie wyglądało wprowadzenie bezpośrednio na przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału na obydwa tory. I układ już podłączyłem, widzicie przemiatanie, no i wprowadzam, wzmacniacz jeszcze tutaj sygnał, więc sprawdzimy cały tor w tym momencie, czyli wprowadzam na wyjście mieszacza sygnał. No i widzicie, jak wygląda ten przebieg. Tak wygląda w torze drugim, w porcie drugim. Wprowadzony sygnał bezpośrednio na przetwornik analogowo-cyfrowy i teraz to samo wprowadzę na tor pierwszy. I wprowadziłem teraz to na tor pierwszy, no jak widać wygląda to identycznie jak na drugim, więc ta część za mikserem działa jednakowo, czyli to wszystko potwierdzało tą część, że wysiadł nam mikser, a za chwilę po nim niestety uszkodziła się tutaj ta część generatora, ten port, który zasilał właśnie ten mikser. Czyli jeszcze raz, do wymiany ten element, czyli mikser drugiej pośredniej tutaj w tym analizatorze i cały układ SI generatora. No troszkę pracy będzie. Czy to się uda? Zobaczymy. Po naprawie, po wymianie pochwalę się na Facebooku. Tam zobaczycie informacje, no bo już nie będę robił filmu, czy to się udało, czy nie. Jeżeli nie będzie działało i będzie wymagana jeszcze jakaś dalsza, większa diagnoza, to wtedy może zrobię materiał. No tutaj chciałem Wam się w tej chwili przedstawić taki proces szybkiej analizy, diagnozy urządzenia, które nie funkcjonuje i w jaki sposób ja to na szybko tutaj zrobiłem. Tutaj akurat było prosto to zrobić, ponieważ mamy dwa identyczne tory. Gdyby tych dwóch torów nie było, no trzeba było po prostu cały czas jeden mierzyć, ewentualnie wprowadzić mu zewnętrzny sygnał. No, jest to urządzenie bardzo proste, jeżeli chodzi o stronę techniczną. No, dwa mieszacze, tak, generator, nic tutaj nie ma skomplikowanego. Oczywiście rygor odpowiedniej budowy i konstrukcji jest, bo jednak są to jakieś częstotliwości już wyższe. Mamy tutaj 6 GHz, więc trzeba to odpowiednio zrobić. Natomiast od strony takiej technicznej, funkcjonalnej jest to bardzo proste urządzenie. Mam nadzieję, że ta wymiana tych dwóch elementów spowoduje, że wróci ono do normy. W tej chwili mam analizator, który działa z jednym portem. To tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów, jakie na moim kanale się pojawiły lub pojawią. Do zobaczenia.